wygląda. To jest to, co dziewczyny wczoraj były? Tak. Nie katedra, tylko meczet. Tak, właśnie. Katedra. No, to jest ta Burcz Khalifa. Siemanko. Nie wiem, od czego zacząć, ale nie jest dobrze. No, dokładnie teraz mieliśmy wysiadać z samolotu na Sokotrze. Jestem w pokoju w Abu Dhabi. Wczoraj, po tym jak skończyłem nagrywać odcinek, dostaliśmy wiadomość, że bilet potwierdzony, że lecimy. Pół godziny później okazało się, że jednak nie, że jednak lot jest odwołany. Ze względu na warunki pogodowe, które panują na Sokotrze. Ale nikt z nas nie wie tak naprawdę, dlaczego został odwołany. Ponieważ warunki na Sokotrze wcale nie są tak złe, jak mówią. Ponieważ są tam ludzie, którzy utknęli na miejscu. Wiecie, my utknęliśmy tutaj. To nie jest jeszcze taka zła sytuacja. Są ludzie, którzy utknęli tam. I ktoś może z was powiedzieć, ale super, utknęli na Sokotrze. Wcale nie. Wcale nie, bo jeśli są złe warunki pogodowe, jeśli jesteście już ponad czas i tak dalej, to wcale to nie jest takie super tak naprawdę, bo tutaj mamy dużo możliwości. Tutaj mamy możliwość wylecieć stąd i polecieć gdziekolwiek chcemy, albo wrócić po prostu do domu. A ludzie na Sokotrze nie mają wyjścia. Ludzie zostali tam uwięzieni. I nie wiadomo, kiedy będzie następny samolot, bo samoloty latają tylko raz w tygodniu. Teraz miał być dodatkowy samolot, przez to, że nie poleciał we wtorek, miał polecieć w piątek i też nie poleciał. I ci ludzie dalej tam są. Ale co do mnie, to nie wiem po prostu, co dalej będzie, ponieważ mam zarezerwowane loty, miały być właśnie z Sokotry do Jemenu kontynentalnego. Tam mam kogoś, kto się miał za mną zająć, kto mnie miał odebrać. Wiecie, tam nie można na własną rękę polecieć, także musiałem mieć jakiegoś łącznika na miejscu i po prostu nie wiem, co dalej. Będę kombinował tak, żeby stąd polecieć prosto tam, znaczy prosto tam się chyba nie da. Albo będę musiał polecieć do Egiptu, do Kairu, z Kairu tam i później stamtąd znowu do Kairu wracać, bo taki jest lot, lub polecieć do Omanu i z Omanu drogą lądową wjechać do Jemenu. Nie wiem, jakie są opcje, znaczy wiem, że są takie opcje, nie wiem, co z tego wyjdzie. Cały czas próbujemy coś kombinować. Będę wam dawał znać na bieżąco, jak tylko się coś dowiem. O, ktoś mi dodał do grupy. Co to jest? Aha. No, będę cały czas kombinował, żeby to jakoś zrobić. Będę wam przekazywał co jak na razie dzisiaj i jutro zostajemy jeszcze w Dubaju. Chcemy jakoś fajnie spędzić ten czas, w ogóle z grupą, żeby trochę rozładować emocje. Wiecie, tu naprawdę każdy jest zdenerwowany. Mieliśmy być na Sokotrze, a jesteśmy albo w Abu Dhabi, albo w Dubaju i to w ogóle nie o to chodziło. To nie tu była ucieczka. No ale też wiecie, to są warunki pogodowe, na które nikt z nas nie ma wpływu. No, miejmy nadzieję, że tak to będzie ze szczęśliwym zakończeniem. No, na Sokotrę dotrzeć już na pewno nie dotrzemy, ale miejmy nadzieję, że i tak się to jakoś w miarę fajnie skończy. No. A co będzie dzisiaj? Będziecie oglądać i cały czas będę wam dawał na bieżąco znać, bo ja muszę tam dolecieć. Muszę być na pewno w Jemenie. No i tak, mieliśmy być na Sokotrze, jesteśmy w Dubaju znowu, ale to nic. Dzisiaj akurat mamy fajny plan, w świetnym miejscu będziemy nocować, to wam troszkę pokażemy. A jutro rano, jutro w południe lecimy do Kairu, ponieważ dostałem informację, że z Kairu najłatwiej się dostać właśnie do Jemenu. Nie rezygnuję z tego planu, muszę dotrzeć do Jemenu, muszę wam pokazać, jak wygląda Jemen. To, że Sokotra nie wyszła, szkoda, bardzo szkoda, ale na to już nic nie poradzę. Do Jemenu jest łatwiej dolecieć niż na Sokotrę, bo na Sokotrę lata tylko jeden samolot w tygodniu, który nie poleciał. Do Jemenu jest ich więcej, ale muszę lecieć z Kairu. Także co? Pokażę wam piramidę. I nie tylko. I trochę zrobię to szybciej niż zamierzałem, bo zamierzałem po Jemenie dopiero wrócić tam, bo po Jemenie znowu tam będą się wrócić, bo taki jest lot. Ale wyszło, że będę tam teraz jeszcze. Trochę plan zmienię, ale miejsc, które chcę zobaczyć, nie odpuszczę. No poza Sokotrą. Jesteśmy w lagunie. Idziemy z ekipą. A tam stoi
nasz pływający hotel, w którym dzisiaj będziemy spać. Teraz nas taksówkarz źle przywiózł, ale trudno. To jest nasza Sokotra na wodzie. Nasza wyspa. No, miejscówkę mamy naprawdę świetną dzisiaj. To jest taka akcja, że to jest pływający hotel. Tylko ona jest tak pływający, że on po prostu tutaj dryfuje. 2 godziny dziennie jest rejs, właśnie zaraz wypływa, także musimy szybko zdążyć na niego. I później no i to jest full z wyżywieniem. Mamy normalnie śniadanie, obiad i kolację w cenie. Także jak policzyliśmy to, ile by nas kosztowała kolejna noc tutaj gdzieś w marinie, plus jedzenie jeszcze za 3 posiłki, to naprawdę tanio wychodzi. Bo nie ma co ukrywać, no, na jedzenie trochę się tutaj wydaje pieniędzy. No plus hotel też kosztuje. Za hotel byśmy zapłacili około 500 zł. A za 200, 3 posiłki na 2 osoby, na upartego tak, ale może tam będą smaczniejsze. I tak, będzie fajna przygoda, bo jeszcze będziemy płynąć 2 godziny. Zobaczymy coś fajnego. Bo mieliśmy jeszcze wziąć dodatkowo dzisiaj jacht, hotel i jacht. Ale tak wczoraj przeglądałem właśnie, przeglądałem booking, no i znalazłem tą opcję. I każdy się od razu zgodził. Wiecie, no ta marina tutaj dla mnie to jest po prostu najlepsze miejsce w Dubaju. Może nie mogę powiedzieć, że znam jakoś niesamowicie jak Dubaj, ale tutaj jest po prostu pięknie. Jest pięknie i myślę, że jak ktoś z Was będzie przyjeżdżał, to polecam się tutaj zatrzymać, żeby sobie tutaj hotel znaleźć. No i popatrzcie, i tak wygląda nasz hotel. Ciekawe. Tak spontanicznie wyszło. O kurde, czerwony dywan na bogato. Tak spontanicznie wyszło, bo jak byliśmy teraz w Dubaju, to spaliśmy dokładnie za nim, w Pearl Marina. A teraz jesteśmy tutaj. Dobrze to wygląda. Dookoła piękne budynki, palmy. Palmy, piękne kobiety i ja. I ja na luksusowym statku. To mi się podoba. Kocham życie. Czyli nasza ekipa. Pan na saksofonie gra i nas wita. I zaraz Wam pokażę, jak wyglądają pokoje. Mówię Pani, mam nadzieję, że ten pokój jest jacuzzi. Ona sobie tu tak na serio wzięła. Ona mówi, wie Pan co, ten pokój nie ma jacuzzi, musiał Pan lepszy wziąć. Jak wygląda, wieczorem to jest ładnie podświetlone, a i tak jest ładne. Takie 3 poduszki musimy sobie zrobić. Naprawdę to świetnie wygląda. Ładki, balkon. Zaraz odpływamy. O, tu już wypływają. Tu się da otworzyć? Da się otworzyć, tylko jak? A, da się. Teraz będziemy też płynąć. Wypływają już jachty. Mieliśmy też taki mieć. Taki, nie wiem, czy taki duży, czy taki duży. Dobra, tamten tu jest większy. Startujemy. Tutaj jest taka miejscówka, tu jest do jedzenia. Tutaj leżaczki, muszę trzeba gdzieś zająć od razu. Barek jest. O, głośniki. A zaraz będzie imprezka. No i tutaj bufet będzie. Ten budynek też pięknie wygląda. Kiedyś byłem w nim na górze w apartamencie. Widok niesamowity. No i wieczorem mamy plan gdzieś tutaj też przyjść sobie. Tutaj tak ładnie świeci to jak to takie drzewa w ogrodach w Singapurze. Tutaj mamy z tyłu plażę.
Wracamy już. Pływamy z powrotem, ale idziemy dalej. Szkoda, że to nie jest tak zrobione właśnie, żeby tu wieczorem płynąć. Nie wiem, czy to już mówiłem, ale jak coś to się powtórzę. Idziemy właśnie zobaczyć na plażę, bo powiem wam szczerze, że byłem w Dubaju parę razy, ale tutaj akurat nie byłem nigdy. Także zobaczymy, co tutaj też jest nowego. Coś wam pokażę jeszcze. Pięknie tu jest. Idziemy teraz tutaj jeszcze trochę pochodzić. Zaraz znajdziemy jakiś sklep. I później wracamy, bo mamy kolację u nas na, nie wiem, czy mogę powiedzieć, tym statku, czy hotelu pływającym. Ale tam mamy właśnie. Gwiazda się znalazła, chodzi po ciemku w okularach, czy się słoneczny. Naprawdę, ja bez tych okularów nie zobaczę nic. To ja już wolę widzieć ciemno, niż nie zobaczyć nic. Dobra, tu nie ma nic, bo tu jest jakieś dla dzieciaków, chodźmy tam dalej. No, tu nie ma nic. Fajnie tu jest. Nie będziemy nic kupować, bo mamy za darmo. A za darmo to uczciwa cena. Dokładnie tak. Idziemy pochodzić jeszcze tutaj. Nigdy nie byłem w tych rejonach tutaj laguny. Nie laguny. Mariny. Widzicie, cały czas mi się to będzie. Naprawdę jest super. Szukamy właśnie supermarketu i nie możemy znaleźć, żeby kupić przepitkę. Nie wyszła nam sokotra, także musimy improwizować. Bardzo fajna improwizacja. Bardzo fajna. Z taką ekipą improwizacja to jest najlepsza. To jest chyba najlepsza opcja na zobaczenie Dubaju. Z taką super ekipą. No. I naprawdę w taki mega fajny sposób. I imprezka, i zwiedzanie, i coś. Wszystko jest. Wszystko jest, tylko nie ma marketu. Tak, ale ja myślę, że już pobłądzimy. No, bośmy poszli za daleko. No, na 100%. Nie ma letko. A jutro musimy wstać o mniej więcej 7, 8 może i jechać, bo nie lecimy z Dubaju, tylko z następnego miejsca. Nie kupiliśmy? Bo ja miałam kupić, ale mi zablokowali przecież ten. To musimy kupić zaraz. Zaraz kupimy. No. Zaraz kupimy, no. Musimy kupić, bo jutro jest lot właśnie. I jutro o 12 musimy lecieć do Kairu. Wracamy już na kolację do hotelu. A później gdzieś miasto, jest dzisiaj piątek, także trzeba coś skorzystać. Wiecie, dzisiaj się już rozstajemy, znaczy w sumie jutro rano się rozstajemy z ekipą. Każdy w swoją stronę. Także jeszcze dzisiaj pewnie jakaś imprezka będzie. I wracają teraz jeden katamaran za drugim, znaczy nie katamaran, tylko jacht. Jeden za drugim. Wszystkie wracają z zachodu słońca. Fajnie. No i powiem wam tak, no jak jesteście tutaj grupą, to wynająć sobie taki jacht za 2000, żeby popłynąć 2-3 godzinki, popłynąć fajnie na zachód, przypłynąć później tutaj wieczorem, to jest naprawdę fajna sprawa, no. A tutaj stoi nasz hotel. Ale sobie płyną na kolację. W ogóle tutaj to jest taki ruch, jakbyśmy byli na autostradzie jakieś. Cały czas pływają. Ale tutaj musi być niezła imprezka. No, ciekawe ile kolacja takie kosztuje. Jak oni wypływają dopiero teraz, wesoło. Chyba że akurat już kółko zrobili. Ale fajna sprawa. Chociaż chyba bym wolał na małym. Chyba że tu też mają pokoje. I opuszczamy nasz hotel, rano byliśmy się na śniadanku, pożegnaliśmy się i ruszamy. Musimy złapać taksę, mamy do Szarży, chyba tak? Szarża. Mamy tam godzinkę drogi. To jest miasto kolejne po prostu za Dubajem. Najtańsze połączenia stamtąd i powiem wam szczerze, że czasem warto sprawdzić, jak będziecie na miejscu, bo ja to w sumie wczoraj na to padłem. Przeważnie jak się patrzyło, no to Dubaj, Abu Dhabi. A wczoraj wpisałem jeszcze po prostu Zjednoczone Emiraty Arabskie
do tam, gdzie lecimy. I wyszło to kolejne miasto i cena najlepsza. Bo za bilet nas wyszło po 570 zł. A stąd na przykład były po 800 do 1000 i to 10 godzin, nie bezpośredni, tam mamy bezpośredni. Z Abu Dhabi były za 800 też bezpośredni, ale do Abu Dhabi trzeba było dojechać prawie, nie wiem, 2 godziny? Nie, no niecałe. Także tutaj najlepiej. No, dobra, przyjechaliśmy już na lotnisko. Teraz zobaczymy, mamy odprawę zrobioną oczywiście, ale nie wiem, czy nie mamy międzynarodowego lotu, czy nie będziemy musieli przypadkiem iść sobie odebrać, ponieważ do Egiptu wiadomo potrzeba wizę, ale to jest wiza on arrive. Tak wygląda całe lotnisko, to malutkie. Dobra, tam jednak było jakieś takie przejście, tylko niepozorne, a już tu dalej wygląda normalnie. Ty, mieliśmy podobnym lecieć na Sopotę właśnie. No, miał być Arabię, jest No, no jest, no widzicie. I jesteśmy w Kairze. Właśnie wylądowaliśmy. Dobra, kupiliśmy już wizy. $25 od osoby kosztowała. No, do niej. Jesteśmy! Dzień dobry z Egiptu. Przyjechaliśmy zobaczyć. Dobra, powiem wam prawdę, po co tu przyjechaliśmy. Przyjechaliśmy po prostu na wakacje all inclusive. Nie powiem, żebym teraz nie skorzystała z takich wakacji. Dobra, niestety nie bardzo jest to w naszym stylu. Przyjechaliśmy do... Ja byłam raz. Dwa. Ja w ogóle w Egipcie ostatni raz byłem 15 lat temu. Wiem, że się na pewno bardzo dużo zmieniło i nie mogę się doczekać, aż to zobaczę. Zostaniemy w Kairze, a co później, to się okaże. Na początku przyjechaliśmy, to żeby wam pokazać, jak wygląda stolica tego kraju, który zawsze mówiłem, że mi nie bardzo pasuje do kontynentu, na którym leży. No, to prawda. Ja byłam w Kairze 2 lata temu i tak średnio mi się podobało w sumie, ale też... do pokazania wam będzie znakomite. No, będzie ciekawie. Na pewno. Kupujemy kartę SIM, zamawiamy Ubera i jedziemy do hotelu, którego jeszcze nie mamy, znaczy znaleźliśmy, ale dużo zdjęć było tu takich troszkę oszukanych i wolimy jechać zobaczyć na miejscu, jak wygląda. Osobiście, zdecydowanie. No, karty kupione z Vodafona. Ja dałem jakieś 35 zł za 19 giga, ale wzięła sobie 11 giga, bo jej w sumie niepotrzebne większe i zapłaciła 25 chyba, coś takiego. Teraz zamawiamy Ubera, pamiętajcie, że jak wylądujecie na lotnisku, oczywiście miliony naganiaczy zaraz będzie was atakowało. Też od razu mówcie, że dziękujecie i zamawiacie sobie Uberka. Będziemy łapać Ubera, tylko powiem wam, jaki będzie problem z Uberem, bo tutaj na rejestracjach jest napisane po arabsku. O, możecie zobaczyć, także nie wiem, jak my rozkminimy te cyferki. Ale spokojnie jakoś to... 350? 350 mamy dać za taksówkę, czyli około 30 zł. Ja jedyne co zapamiętałem właśnie z Kairu, jak byłem dawno temu, to, że wszystkie samochody tu były obite. Że tu tak jeździli wtedy, że ja nigdzie na świecie nie wiedziałem, że tak jeździli samochodami. No ale wtedy też mało widziałem. No ale co do obicia samochodów, to się dużo chyba nie zmieniło. Bo każdy ma rozwalony zderzak. Hotel gdzieś tutaj za niedługo powinien być, bo już przed nami widać piramidy, znaczy teraz akurat ich nie widać, ale przed chwilą było widać. Pod prąd. To jest pod tym względem masakra. Cały czas coś nas zaczepia. Tutaj mamy hotel, aż idziemy zapytać. Chcemy w nim zostać, ale zaraz się okaże. Jakiego? Ale strasznie ludzie zaczepiają.
Egipt to jest kraj na pewno, w którym jak ktoś nie lubi naganiaczy, no nie da sobie tutaj rady. Zdecydowanie. To po prostu z każdej strony są. O, to jest kolejny hotel, który chcę spróbować. No to jest ten, co ci miałem do mojej koleżanki. Aha, no to widzisz, to jest dobra. To ty nie wiem, tu pokazywałaś to było droższe, a teraz na Booking jest spoko całkiem. No bo tam nie było. Muszę wam powiedzieć, co tu mamy naprzeciwko? Piramidy. Od razu naprzeciwko hotelu. Patrzcie jak wygląda. Super. Ten, co ci mówiłem. Dobra, sprawdzamy sobie teraz właśnie hotel. No nie, no klasa. Tutaj jest pięknie. Taki będziemy mieli widoczek. Nutka, dobra gra. Ej, tu w ogóle widziałem ostatnio festiwal, był też ciekawy. Z widokiem na piramidy. Patrzcie, jaki widok restauracji. No lepiej się chyba nie da po prostu. Niesamowicie. Jedna piramida, druga. Tutaj Sfinks. Strasznie. Ja właśnie pamiętam, jak tu byłem pierwszy raz. Jak zobaczyłem Sfinksa, mówię, to wszystko? Dobra, idziemy zanieść bagaże. Idziemy coś zjeść. Hej, teraz szybki przerywnik na to, żeby wam powiedzieć właśnie, że jeśli chcecie przyjechać, zobaczyć piękne piramidy, chcecie pojechać na przykład do Dubaju lub w jakiekolwiek miejsce na świecie, lecę na wakacje.pl, z chęcią wam pomogą, także serdecznie zapraszam na ich Instagrama, na ich stronę. Ostatnio wrzucili fajne oferty z Szeli, z Madagaskaru, jakieś europejskie kierunki też. No po prostu myślę, że bardzo wam pomogą. Także na Instagramie co chwilę wrzucają jakieś ciekawe oferty. Na stronę to samo wrzucają, także bardzo warto zaobserwować. Także wbijajcie tam, zostawcie obserwacje i korzystajcie, bo mają takie oferty jak nikt inny i to wam mogę zagwarantować, że sam jeśli bym nie podróżował, to wiele razy bym skorzystał z ich ofert, bo są tak naprawdę dobre. Wiele osób już korzystało. W tamtym roku cały rok z nimi współpracowałem, także wiem na pewno, że ich oferty są legitne i dobre, ponieważ nikt do mnie napisał, że coś było nie tak po skorzystaniu. Także serdecznie polecam. Lecę na wakacje.pl. Noc w takim hotelu, akurat tym, co tutaj jesteśmy, z widokiem na piramidy, 200 zł kosztuje. Ale były oczywiście też tańsze, ale ten hotel jest dobry, bo jest polecany. Chyba, że jeszcze gdzieś pójdziemy zobaczyć obok. Zaraz zobaczymy. Ale tu jest wiele obok siebie. Dobrych w miarę hoteli. No powiem wam, że bardziej egipskiego hotelu to chyba nie możemy mieć już. Nawet mamy Sfinksa tutaj, patrzcie, idzie. Ej, a powiedzcie szczerze, bo na bank macie tak jak my. Z czym wam się kojarzy urwany nos Sfinksa? Na bank z Asterixem albo Obelixem. Jak Obelix zawisnął na nosie. Na 1.000.000%. Gadaliśmy o tym. Dobra, choć już przejdziemy, to chyba kliknęłam na pierwszy już z Tajlandii, mam przyzwyczajenie. No to zależy. No dokończ myśl. Gadamy o Sfinksie i ja mówię, że jak tylko rozmawiam o Sfinksie, to mi się kojarzy ta scena z Asterixa i Obelixa, jak on tam spada i Piotr mówi, Boże, dosłownie miałem to powiedzieć. I identycznie to miałem w głowie, no. Chyba większości osób się to kojarzy. O ile ktoś oglądał, bo jak nie, no to może nie. Ale ten hotel naprawdę jest tak egipski, że już bardziej się nie da po prostu. Piękny jest, no. Dobra, wybijemy na miało, coś trzeba pooglądać. O 20:30 musimy wrócić obowiązkowo do hotelu, a nawet już o 20:00 sobie zająć miejsce. Ze względu na to, że dzisiaj jest pokaz świateł na piramidach, że musimy to zobaczyć. Idę.
Egipcie żyje ponad 100 milionów ludzi. Jest naprawdę wielki. Wszędzie tutaj jesteśmy, powiem, że jesteśmy na najbardziej turystycznej dzielnicy chyba i w ogóle miejscu najbardziej turystycznym, gdzie się tylko da. No bo jesteśmy pod samymi piramidami, no. Nie wiem w sumie, co można by było powiedzieć, że jest bardziej turystyczne, Hurghada czy tutaj, no. Chyba porównywalnie. No. To i to, no. Kiedyś byłem właśnie w Hurgadzie, ale to wiadomo, że dawno temu. Wtedy nie podróżowałem, tylko jeździłem na wakacje, a to jest duża różnica. A tutaj zdecydowanie inaczej. No tak. No tak, no to za tylko. Bo tak naprawdę autobusy turystyczne tu przyjeżdżają rano pewnie. No dokładnie. Chociaż teraz może jeszcze na ten pokaz świateł też będą przyjeżdżać. Chyba, że to się z daleka ogląda, ja nie wiem. My będziemy to oglądać z dachu naszego hotelu. Mamy tak idealnie usytuowane. No. Tak trochę indyjsko jest nawet, powiedziała. Nie wiem, to jest typowo arabski wizj. Ale jutro w kolejnym odcinku wam pokażemy oczywiście wiedzę, oczywiście totalnie wszystko, żebyście zobaczyć piramidy. No tam pojedziemy do islamskiej dzielnicy Kairu, bo jest podobno piękna, żeby zobaczyć. No powiem wam, że to jest no tak indyjsko po prostu. Śmieci tyle nawalone wszędzie. O, debil. Co za debil, masakra. Nie śmierdzi wszędzie gównem koni. No bo tu jest strasznie dużo koni, bo akurat są do tego, żeby ludzi przewozić. Wszędzie nastrane i nikt tego nie sprząta. Tak to wygląda. Ale ty jesteś Shakira? Nie wiem, może jestem. Patrzcie, jakiś śmietnik tu wszędzie. Thank you so much. Dobra, znaleźliśmy taką restaurację, idziemy zobaczyć zaraz przy samych piramidach. Gdzie tu się wchodzi? Dobra, wchodzimy do restauracji, ale idziemy na najwyższe piętro, żeby najładniej wyglądało. Jaki żadny lepszy widok jest. No, może niżej, właśnie. Powiem wam tak, ja sobie zawsze wyobrażałem, że jak ktoś przyjeżdża do Egiptu i ma hotel z widokiem na piramidy, to jest już tak na bogato, że po prostu bardziej się nie da, że to jest totalny luksus. No to wcale nie. Może, ale to mówię, że sezon jest cały rok. Nie wiem, no powiem wam, że na 100 zł za noc, 200 zł za noc, to umówmy się, no, ale to w Polsce nigdzie się nie prześpicie, a tutaj macie z widokiem na piramidę. Naprawdę. Na pierwsze danie zupka. Zaraz się ładny zachód zacznie. Oczywiście nie mówiłem, że byłem tu 15 lat temu, ale byłem 16 lat temu. Czyli mam 35 lat już. A miałem 19, a wcześniej miałem 18. 2 razy byłem. Powiem wam, że cieszę się, że przyjechałem znowu. Zupełnie inaczej zapamiętałem to miejsce. Rzeczywiście piramidy i tak dalej to pamiętałem, Sfinks, ale w ogóle to wszystko dookoła zupełnie inaczej mi się to wtedy wydawało. Także fajnie znowu to zobaczyć. Niestety pokazu świateł na piramidach dzisiaj nie było. Troszkę nas oszukali albo, jak zrozumiałem, może być taka opcja i taka. No cóż, trudno. Jutro zapowiada się naprawdę świetny dzień. Także idziemy już spać, bo z samego rana chcemy wstać. Trening oczywiście. Później trochę pozwiedzać Kair, piramidki. Naprawdę będzie spoko. Także zapraszam was serdecznie na kolejny odcinek. A ja właśnie szykuję coś ekstra
Jeśli jutro dostanę wiadomość, że jest to do zrobienia, to Wam powiem, jaki dodatkowy kierunek jeszcze mnie teraz czeka. A będzie właśnie udany i to nawet bardzo. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji. Jeszcze tylko trochę ponad 30 000 i jest 500 000. Na razie.